5 lat temu Islandia wydawała nam się końcem świata. Miejscem, które trzeba było odkrywać samemu, bez platform widokowych, bez płatnych parkingów. Wróciliśmy tutaj po latach i pierwszy raz pojawiło się pytanie, czy niektóre miejsca lepiej zostawić we wspomnieniach? Ale tego samego dnia trafiliśmy do fiordu, który od razu nam pokazał, że Islandia wciąż potrafi nas zaskoczyć. Absolutely, and I would recommend it. It is. If you think it's beautiful over here, it's a whole different landscape over there. Cześć, tu Dominika i Tomek. Razem od liceum, a teraz razem w drodze w Toyocie Land Cruiser. Po 20 latach w biurach zamieniliśmy korporacyjne życie na offroad, górskie szlaki i dziką przyrodę. Jeżeli marzycie o tym samym, subskrybujcie nasz kanał i ruszajcie z nami w nieznane. Co, włoż Nie jajku? ma soli. Nie posoliłaś? Pozwoliłam. To jest tak zwany system... Dziękuję. Proszę. Dzięki. Pierwszy recovery. Ale jak się domyślacie, nie traszy tej jodki, to sobie tutaj stoi. Takie posypione jak 150. Pięć lat temu długo szukaliśmy tego miejsca. Mieliśmy tylko kilka nieopisanych zdjęć z Instagrama i poczucie, że znaleźliśmy coś, o czym prawie nikt nie wie. Tym razem Google Maps poprowadził nas pod sam parking. Może problem z wracaniem do miejsc polega na tym, że próbujemy jeszcze raz poczuć dokładnie to samo. Tutaj nie pamiętamy, żeby te 5 lat temu były te ścieżki po drugiej stronie kanionu. Nie wygląda to jakoś super. Zaraz zjedziemy. Bardzo się cieszę, zaraz zjedziemy. 5 ton. Na szczęście ważymy mniej. Aż tyle brzuszków się nie udało wcisnąć. Widzicie, co się tutaj wydarzyło? Niestety mały kamyczek zrobił kuku dużym kamyczkom i nam załatwił szybkę. Teraz pęknięcie idzie, już ma jakieś 40 cm. Obklejam to taśmą i miejmy nadzieję, że to wystarczy na naszą podróż i nie będziemy musieli na Islandii zmieniać szyby przedniej. Orzeźwiający ziąb. Fiordavico.
spychać, nie? Nie wiem. Nie. Takim samochodzikiem to sobie można jeździć, to spychać jest. Mam nadzieję, że ta droga jest odświeżona i że spychacz skończył swoją robotę, bo naokoło jest kupa śniegu i tam jest ostry podjazd pod górę. Dzisiaj rano jadłem sobie śniadanko w T-shircie, raptem jakieś 100 km, maksimum 100 km stąd, a teraz normalna zima, jakbyśmy jechali na narty w lutym. Żebyście zobaczyli, ile tego śniegu jest, to tu zaraz Dominika przejdzie. Troszkę jest. Jeszcze niż... Tu jest naturalna lodóweczka. Jest absolutnie magicznie. O nie, posłuchajcie, pojawia się fiord. Mężu. Jest to najlepszy zamiennik dróg górskich, To jest jaki sobie można tutaj wyobrazić. O, jeszcze mieliśmy. W tym fiordzie 4 dni temu pływały renifery. Dowiedzieliśmy się, że po pierwsze tu są, a po drugie, że pływają. Na razie nie widzimy delikwenta, ale może nam się uda. Także mamy misję zobaczenia pływającego renifera. Uda nam się, mężu? Chyba było wiedźmińskie, muszę tak mieć szansę i ja ciągle wierzę. Natomiast jestem optymistką. jest jeszcze taki jeden mały aspekcik. Te renifery mają pływać wtedy, kiedy będzie tęcza nad fiordem. To tak. Nie, tęcza może nie być tęczy, ale renifery powinny być. Dzisiaj żona się chciała kłócić, żeby zwrócili nam kasę za parking, bo nie było tęczy nad bazaltowym kanionem. Chyba nie wierzycie Tomaszowi. Jestem optymistka, ale nie aż taka. No to nie wiesz, jak chcesz. Szukaj renifera, mężu.
surowe klimaty tutaj takiej wioski rybackiej. Naokoło piękny fiord, ale życie tutaj musi być ciężkie. Takie totalny spokój od ludzi. Chyba już wszyscy śpią, bo jest godzina do 11 w nocy. A przez to, że tutaj słońce zachodzi na chwilkę, to jest ciągle jasno. Spodziewam się, że już tutaj wszyscy śpią, bo nie ma żywej duszy. Po prostu nie ma żywej duszy. Chcieliśmy zapłacić za camping, ale wszystko pozamykane. Natomiast my takie miejsca kochamy. Może się to wydawać dziwne, bo to nie są żadne luksusy, ale po prostu jesteśmy zachwyceni, jak możemy dotrzeć do takiego miejsca puszczonego przez ludzi, a wokół tyle pięknej natury. To jest po prostu boskie uczucie. Like the end of the lighthouse? Yes, absolutely, and I would recommend it. It is. If you think it's beautiful over here, it's a whole different landscape over there. Wow. Yes. Okay, okay, then we go for it. Very, very, very violent looking cliffs. Oh, yeah, sounds good. I think if you come this far, I would recommend that you keep going. Okay. You'd be surprised. Okay. Have a good day, thank you. Likewise. W którą stronę jechać? Ciągle się tutaj walczymy. Chyba najbardziej to z pogodą. Nie możemy się do końca zdecydować, jak ten cały plan ustawić. Czy pod pogodę, czy pod to, co chcemy zobaczyć. Czy to jakoś próbować połączyć. Bo aktualnie na fiordach wschodnich jedziemy. Ale żeby było śmieszniej, to od miejsca, gdzie przypłynęliśmy tydzień temu, oddaliliśmy się teraz jakieś 20 km na mapie. A to dlatego, że jeździmy lekko zygzakiem. Gdzie zastanawiamy się, czy dalej tak zygzakiem jeździć, czy zmienić podejście. Ale trochę to jest takie połączenie między tym, co my chcemy, a co pogoda i Islandia ma, jakie ma plany. I nie zawsze to się zgadza. Niestety od pojutrze jest bardzo kiepska prognoza pogody. Więc 3 dni ma lać. I to jest coś, co nas tutaj po prostu szachuje trochę, jak ten plan ustawić. O, to jest ostry pojazd. Bardzo ostry pojazd. Jakbyśmy Co? do nieba teraz. No właśnie. Wygląda jak podjazd. O Boże, piękny. No to miał rację nasz tutaj wysoko jesteśmy. nawet nie rybak, tylko operator małego promu. Dalej. Jest pięknie. Jak na No razie, właśnie. jak I na tak razie to- najbardziej nam się podobają tak naprawdę fiordy tutaj przytłuszone śniegiem i totalnie nie turystyczne. Tutaj turyści w vanach nie dojeżdżają. Jest to trasa troszkę... No, co zakręt to po prostu zachwyt. Jest to trasa odsunięta od jedynki troszkę i dzięki temu
Dzięki temu spokój. A ten fiord, do którego dojechaliśmy na wschodnich tutaj fiordach, to jest taki, że w zasadzie przez większość część roku droga jest zamknięta. Przepraszam. I działa tu taki mały prom, który wygląda jak kuter rybacki, który przywozi produkty spożywcze dla paru rodzin, które tu mieszkają. To jest po prostu bosko. Steinsnessa. Steinsnessa. No pięknie. Rachityczne. Im dalej jechaliśmy, tym bardziej mieliśmy poczucie, że trafiliśmy do miejsca, które zostało trochę poza systemem. Samochody bez tablic, port rybacki, lodowaty wiatr, kilka domów przyklejonych do fiordu, bardziej północ Norwegii niż Islandia z Instagrama. Może właśnie dlatego nadal podróżujemy. Nie po to, żeby wracać do tych samych miejsc, ale po to, żeby nadal znajdować nowe. Można film z tej trasy zrobić, praktycznie włączyć aparat, włączyć kamerę i jej nie wyłączać. Te kilkadziesiąt kilometrów jest po prostu świetne. Islandia się zmieniła, ale chyba bardziej zmieniło się to, czego dzisiaj my tutaj szukamy.